Cześć, witam wszystkich wielbicieli elektroniki w moim kolejnym odcinku, który jest poświęcony budowie karty graficznej. W poprzednich dwóch odcinkach zajmowaliśmy się projektowaniem oraz testowaniem zaprojektowanego wcześniej układu, który ma za zadanie generować impulsy synchronizacji pionowej. Jeżeli po raz pierwszy trafiliście na mój kanał albo nie widzieliście tej serii, to polecam zobaczyć te wcześniejsze odcinki, do których linki też macie przy okazji w opisie. No i ostatni odcinek zakończyliśmy w ten sposób, że przetestowaliśmy cały układ elektroniczny. Wydaje się, że on działa poprawnie, więc ja korzystając z okazji, ponieważ zamawiałem płytki PCB w Chinach do innych moich projektów, w związku z tym pomyślałem, że trochę ten bałagan z płytki stykowej zmniejszę, zamawiając płytkę, na której umieszczę te wszystkie scalaki, które są odpowiedzialne za generację impulsów synchronizacji. Także w międzyczasie przyszły zamówione płytki. Jak widzicie, ja sobie tutaj zamówiłem dwie takie płytki, ponieważ to była minimalna ilość, przyszły elegancko zapakowane, wyciągam je z opakowania i na pierwszy rzut oka wyglądają naprawdę nieźle. No nie jest to specjalnie dziwne, biorąc pod uwagę, że wykonują je profesjonalne firmy płytkarskie. Jak jeszcze do tego dodamy fakt, że kosztuje to grosze, w tym przypadku właściwie dostałem je za darmo, dlatego że to było dołączone do innego zamówienia, no to nic, tylko zamawiać płytki w profesjonalnych płytkarniach. Tak przy okazji, jeżeli bylibyście zainteresowani tematem zamawiania płytek w Chinach oraz w jaki sposób należy płytki projektować pod takie właśnie profesjonalne wykonanie, to dajcie znać, to pewnie jakiś film na ten temat zrobię. No to teraz przede mną sama przyjemność, czyli polutowanie tego wszystkiego. No jak widzicie, mamy tutaj całkiem sporo scalaków do przylutowania, ponieważ te scalaki, których używam, są dosyć stare i czasami trudno dostępne, w związku z tym ja ich nie będę lutował bezpośrednio, tylko użyję podstawek po to, żeby te scalaki móc wykorzystać w innych projektach, ewentualnie móc je łatwo wyciągnąć, jeżeli okaże się, że ta płytka nie do końca działa i nasz układ generatora synchronizacji będzie trzeba na przykład poprawić. W związku z tym zaczynam od przylutowania tych najmniejszych 14-pinowych podstawek. Tak przy okazji, jak wkładacie podstawki, to zwracajcie uwagę na pozycję pinu pierwszego, on jest zwykle zaznaczony jakimś tam wcięciem, po to, żeby jej nie przylutować odwrotnie, bo na tym etapie oczywiście to nic nie zmienia, ale po tym jak będziecie wkładać układy scalone, to stanowi to problem, ponieważ będziemy mieli wyraźną sugestię, że taki układ należy włożyć odwrotnie i bardzo łatwo jest popełnić błąd. Także ja sobie wkładam te podstawki, tak jak tutaj widzicie, no i teraz muszę jakoś zabezpieczyć je przed wypadnięciem, ponieważ będę musiał odwrócić płytkę do lutowania. Niektórzy używają tutaj jakieś plasteliny, modeliny, ja tego nie lubię, ponieważ to zostawia tłuste plamy i czasami ciężko jest ją oderwać, dlatego używam po prostu taśmy malarskiej. Tak jak widzicie, przyklejam sobie taśmę, ona jest wystarczająca i zabezpiecza mi te wszystkie elementy przed wypadnięciem. Oczywiście, jeżeli to jest jakaś drobnica, no to w tym momencie na przykład modelina jest pewnie lepszym pomysłem. No i po odwróceniu płytki zaczynam od lutowania przeciwległych pinów, na przykład pinu pierwszego i 8. W ten sposób ta podstawka już jest na stałe ufiksowana na danej pozycji, ona mi się już nie ruszy. W razie czego, gdyby trzeba było nanieść jakieś poprawki, zmienić jej pozycję, to ciągle jest ją i łatwo odlutować i też troszeczkę przesunąć siłowo. Natomiast jak przylutujecie wszystkie piny, no to oczywiście będzie pozamiatane. Także tak jak widzicie, ja sobie lutuję przeciwległe piny wszystkich podstawek. Przy okazji widzicie, że używam starej lutownicy transformatorowej i ona jest w zupełności wystarczająca. Być może przy innych projektach pokażę Wam, że używam jej także do lutowania elementów SMD. Także jeżeli nie macie dobrej lutownicy, to nie jest to żadną wymówką, żeby nie zajmować się elektroniką. Ok, no to przeciwległe piny przylutowane, to teraz po sprawdzeniu, czy wszystko dalej jest ok, mogę lutować pozostałe piny podstawek. Także jak widzicie, jest w tym trochę roboty, no ale jakoś mi to poszło. Nawet efekt końcowy nie jest taki zły. Tak przy okazji, jak lutujecie, to pamiętajcie o tym, żeby wcześniej zwilżyć grot cyną, dlatego że ta cyna jest niezbędna do tego, ażeby efektywnie transferować ciepło na pad. Jeżeli macie suchy grot, to w tym momencie bardzo trudno transferuje się ciepło, no i w efekcie ta cyna się nie topi efektywnie i w takich przypadkach oczywiście lutowanie jest dosyć uciążliwe. No to podstawki pod te najmniejsze 14-pinowe układy zostały przylutowane, to teraz czas na pozostałe układy 16-20-pinowe. Wkładam sobie resztę podstawek, no i przechodzimy do lutowania. Czyli analogicznie najpierw lutuję przeciwległe piny, sprawdzam, czy wszystko jest ok. Jeżeli jest ok, to w tym momencie lutuję resztę pinów. Także widzicie, że mam olbrzymią radość lutując te kilkaset pinów, no ale w końcu robota będzie skończona. No i po przylutowaniu takiej liczby pinów, no czuję się już niemalże jak maszyna, która służy do lutowania. A to dopiero początek drogi, dlatego że tych scalaków w tej karcie graficznej będzie zdecydowanie więcej. No to wszystko przylutowane, płytka wygląda moim zdaniem całkiem ok. No to teraz przed włożeniem układów scalonych jeszcze tylko kilka małych testów. Sprawdzę, czy nie ma tutaj gdzieś jakichś zwarć i innych problemów. Optycznie wszystko jest ok. Miernikiem sobie sprawdzam, czy nie ma jakiegoś zwarcia na zasilaniu, bo to jest później naprawdę bardzo trudne do debugowania. Też wydaje się, że jest ok.
No to teraz czas na włożenie układów scalonych. Ja wykorzystam te same układy scalone, które wcześniej były na tej mojej płytce stykowej, stąd też przynajmniej mam pewność, że one działają, a to jest bardzo ważne, bo w przypadku tych starych układów scalonych oczywiście wszystko się może zdarzyć. Możecie też oczywiście trafić na podróbki takich scalaków, więc warto je wcześniej sobie sprawdzić, czy one rzeczywiście są dobre. Ja sobie już tutaj od razu wszystkie ustawiłem tak, ażeby było mi je wygodnie wkładać w podstawki. No to teraz ich wkładanie w podstawki to jest oczywiście sama radość. Pamiętajcie o tym, żeby prawidłowo zidentyfikować pin pierwszy. No i jak widzicie na końcu mam tą moją gotową płytkę, już polutowaną ze wszystkimi układami scalonymi. No i w związku z tym mogę ją wykorzystać do dalszych testów mojego układu generatora synchronizacji pionowej i poziomej. To, co mnie od razu tutaj cieszy, to fakt, że już nie mam tego całego bałaganu na płytce stykowej. Tutaj dla porównania sobie możecie zobaczyć, jak to wyglądało wcześniej, jak to wygląda teraz. Chyba wszyscy się ze mną zgodzą, że wygląda to zdecydowanie lepiej, co od razu nastawia mnie pozytywnie i powoduje, że mam większą chęć głębszego testowania tej płytki. No to czas na testy. A więc tak jak widzicie, podłączyłem sobie tą płytkę z resztą tej mojej płytki stykowej. Właściwie z niej potrzebuję tylko zasilanie, kilka sygnałów sterujących, a konkretnie sygnały adresów A0, A2, główny zegar, czyli Pixel Clock oraz sygnał z trybu zapisu do pamięci, czyli RAM WRCS. No i oczywiście muszę podłączyć magistralę danych z bitami D0, D7 po to, żeby móc zapisywać do tej mojej pamięci przechowującej pozycję impulsów synchronizacji. Ja sobie tutaj tak przy okazji, tak jak widzicie, podłączyłem także sondy oscyloskopowe w kilku punktach po to, żeby sprawdzić, czy układ ogólnie działa, a potem zrobimy szczegółowe testy. A więc podłączam zasilanie, tak jak widzicie układ bierze troszeczkę ponad 500 mA, czyli nie jest źle. Przy okazji pamiętajcie, że te stare układy cyfrowe są niezwykle wrażliwe na prawidłowość zasilania. Jakiekolwiek problemy z zasilaniem powodują, że układ zaczyna działać naprawdę dziwacznie. W związku z tym, jeżeli będziecie chcieli kiedyś zreplikować to, co Wam pokazuję, weźcie pod uwagę, że zasilanie musi być naprawdę bardzo dobre, co nie jest łatwe do zapewnienia na płytce stykowej przy tym całym bałaganie, który tutaj widzicie. No to rzućmy okiem na to, co nam pokazuje oscyloskop. Tutaj w kanale pierwszym widzicie główny zegar, czyli Pixel Clock o częstotliwości około 10 MHz, generowany przez AVR. Poniżej macie sygnał MCLK oraz jego negację. No i w czwartym kanale macie sygnał CLK przez 2. A więc widzimy, że przynajmniej ta część związana z przerzutnikami 7474 działa i generuje poprawne sygnały dla reszty układu. No to teraz czas na nieco bardziej wnikliwe testy. No i tutaj analizując ten program, który Wam wcześniej pokazywałem, zauważyłem, że oczywiście mam funkcję reset, której zadaniem jest oczywiście nadanie wartości początkowych wszystkim układom. No i tutaj pojawia się pewien problem, dlatego że nie kojarzę, żebym podłączył ten sygnał reset. No i rzućmy okiem tutaj na to złącze. No i zobaczcie, nie ma sygnału reset. Czyli liczniki i przerzutniki są do niego podłączone, tyle tylko, że nie wyprowadziłem tego sygnału na to moje złącze, przy pomocy którego będę łączyć tą płytkę z resztą układu. Więc trzeba będzie nanieść pierwszą poprawkę na to moje PCB. Ja najpierw tutaj zacznę od poprawy schematu. Dodam po prostu ten sygnał reset na wolny pin mojego złącza. To nie jest najmniejszym problemem. No i teraz muszę oczywiście poprowadzić to połączenie na PCB. Także jak widzicie, ja sobie tutaj pociągnąłem taki elegancki zielony przewód od jednego z pinów układów scalonych, na których znajduje się ten sygnał reset do mojego złącza. No i tym razem to chyba powinno dobrze działać. I żeby się o tym przekonać, odpalę sobie w Microchip Studio debugger, dlatego że w debuggerze mogę nie tylko debugować program, ale mogę także zmieniać stan pinów I/O procesora. W związku z tym mogę na przykład tutaj sobie programowo, tak jak widzicie, wymusić na przykład stan aktywny linii reset. No i na oscyloskopie mogę sobie w tym momencie obserwować, czy rzeczywiście ten reset jest podawany na odpowiednie układy scalone. On jest tutaj tak notabene na tym kanale czwartym. Więc widzicie, że jak macham sobie tym pinem, zmienia mi się stan tego sygnału na mojej płytce, a więc moja poprawka zadziałała. No nie jest to piękne i fajne, no ale co zrobić? Przypuszczam, że takich poprawek jeszcze kilka będzie trzeba nanieść. No ale nie uprzedzajmy faktów. No to teraz pora sprawdzić, czy te poszczególne elementy sygnałów synchronizacji są generowane poprawnie. W tym celu podłączyłem sobie sondę oscyloskopową pod te wyjścia 0,3 demultiplexera 139, czyli pod piny 4, 5, 6 oraz 7. No i powinienem zobaczyć poszczególne elementy sygnału synchronizacji pionowej. Ja sobie wybrałem akurat ten sygnał, dlatego że jeżeli on będzie poprawnie generowany, to automatycznie też znaczy, że wszystkie elementy związane z generowaniem synchronizacji poziomej również działają poprawnie. No a więc jak widzicie na tym oscylogramie, wszystko wydaje się być ok. W każdym bądź razie jakieś impulsy są generowane. Widzimy po kolei aktywację wyjścia 0, 1, 2 i 3 tego mojego demultiplexera. No to teraz tylko sprawdźmy, czy wpisywane do pamięci RAM wartości mają jakikolwiek wpływ na generowany sygnał. A jak to najprościej zrobić? No oczywiście tutaj znowu z pomocą przychodzi nam sprzętowy debugger. Także mój AVR w sposób ciągły generuje oczywiście Pixel Clock, który taktuje tą całą część hardware'ową. Natomiast jak pamiętacie, ja
sobie mogę programowo ładować nowe wartości do pamięci RAM generatora synchronizacji. No i z tego właśnie skorzystam. Ja sobie tutaj dodałem taki mały fragment kodu, który w zależności od wartości zmiennej state wykonuje jedną z funkcji, które mam w tym moim programie. Mnie oczywiście w tym momencie interesuje wyłącznie funkcja, która ładuje nowe wartości do pamięci RAM generatora synchronizacji. Te wartości biorą się z odpowiedniej tablicy i ponieważ ta tablica znajduje się w pamięci RAM, to oczywiście mogę zmieniać jej zawartość. No i tutaj kolejna zaleta debuggera. Jak widzicie, włączyłem sobie podgląd na właśnie zawartość tej tablicy hvsync. No i teraz mogę zmieniać poszczególne pozycje w tej tablicy. Następnie, jak nacisnę sobie F5, to ten program się wykonuje to moją funkcję ładującą nowe wartości do pamięci RAM, po czym przerywane jest jego działanie ze względu na to, że mam tutaj ustawionego breakpointa. No więc tutaj sobie wpiszę kilka takich wartości testowych, no i zobaczymy, co się stanie. Żeby nam łatwiej było sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie, ja tutaj w oscyloskopie sobie ustawiłem pomiary. No jak widzicie, oscyloskop mierzy mi tutaj czasy trwania stanu niskiego na poszczególnych kanałach 1-4, czyli na tych wyjściach demultiplexera. No i dodatkowo wrzuciłem sobie pomiar okresu sygnału. Dzięki temu będę wiedział, ile trwa generowanie kompletnej sekwencji. Wartości określające czasy trwania poszczególnych elementów synchronizacji pionowej znajdują się w tych 4 ostatnich komórkach tablicy. No i rzeczywiście widzicie, że zmieniając ich wartości, zmienia mi się na oscyloskopie czas trwania tego aktywnego stanu niskiego. A w związku z tym mój program ma absolutną kontrolę nad generowanymi impulsami. Czyli wszystko jest ok, cały układ działa absolutnie poprawnie. Do tej pory w tej tablicy hvsync miałem wartości, które ułatwiały mi tylko testowanie, a nie miały żadnego związku z generowaniem rzeczywistej synchronizacji, więc teraz wpiszmy wartości, które umożliwiają wygenerowanie prawidłowych impulsów synchronizacji pionowej i poziomej. W przypadku synchronizacji pionowej nie ma problemu, dlatego że tutaj mamy liczbę linii, więc możemy bezpośrednio przepisać parametry wynikające z parametrów sygnału PAL. Natomiast w przypadku synchronizacji poziomej musimy sobie troszeczkę policzyć, dlatego że położenie tych impulsów będzie oczywiście zależeć od zegara taktującego. No i tutaj niestety napotkamy na kolejny problem. Dla sygnału PAL liczba linii w pionie w trybie z przeplotem wynosi 625, natomiast w trybie bez przeplotu wynosi 312, 313 i nie ma możliwości wpisania tego do mojego licznika, dlatego że on jest tylko 8-bitowy. W związku z tym liczy maksymalnie do 256. No a więc jak widzicie, mamy mały kłopot. On się wziął stąd, że jak myślałem sobie o wyświetlaniu obrazu, to myślałem tutaj o rozdzielczościach rzędu 640 na 200, 320 na 200 linii. W związku z tym nigdzie mi się tutaj nie pojawiały wartości większe niż 256. Oczywiście byłem świadom tego, że mamy tutaj pewne linie niewidoczne oraz linie poświęcone na synchronizację, ale nie sądziłem, że jest ich aż tak dużo. A jak popatrzymy sobie jeszcze raz na ten standard PAL, to widzicie, że tutaj mamy 625 linii, ale wyświetlanych jako 2,5 obrazy w przeplocie. W związku z tym tak naprawdę, jeżeli nie używamy przeplotu, to w tym momencie mamy 50 Hz, wyświetlamy 50 obrazów na sekundę, ale każdy z nich ma tylko 312 lub 313 linii. No powiedzmy, że dla monitorów, nawet tych bardzo starych, ta różnica jednej linii nie ma żadnego znaczenia, więc możemy wyświetlać 2 obrazy po 312 linii. To będzie ok. Ale to jest niestety ciągle więcej niż liczba linii, które mogę zliczyć, ponieważ w 8-bitowym liczniku mogę liczyć tylko do 256. W przypadku rozdzielczości poziomej tego kłopotu nie ma, dlatego że jak tutaj widzicie, ja mam wcześniej prescaler tego pixel clock, w związku z tym, że dzielę go przez 8, więc tak naprawdę ten mój licznik H-Sync liczy co 8 piksel, co powoduje, że przy rozdzielczości 640 on musi zliczyć tylko do 80, także zliczanie do 256 daje mi teoretyczną rozdzielczość maksymalną wynoszącą nawet 2048 pikseli. Więc tutaj kłopotu nie ma. Kłopot wyłącznie dotyczy licznika linii. No więc co z tym mogę zrobić? Oczywiście mógłbym zmniejszyć liczbę linii tworzących obraz, tylko problem polega na tym, że w tym momencie częstotliwość odchylania pionowego wzrosłaby mi tak bardzo, że prawdopodobnie żaden telewizor by tego nie rozpoznał jako prawidłowy obraz w standardzie PAL. Współczesne monitory pewnie by sobie z takim obrazem poradziły, ale nawet jeśli, to miałbym naprawdę dziwaczny aspect ratio, dlatego że ten obraz byłby znacznie skurczony w pionie. No i tak sobie myślałem nad rozwiązaniami i pierwsze rozwiązanie, które od razu się nasuwa, to wprowadzić prescaler dla licznika linii. Analogicznie jak to zresztą zrobiliśmy w przypadku licznika pikseli. To rozwiązanie jest banalnie proste, wystarczy, że będziemy liczyć na przykład co drugi impuls synchronizacji poziomej. W takim wypadku jedyne co musimy zrobić, to wprowadzić dzielnik przez 2, ponieważ dzielić przez 2 już potrafimy. Wiemy, że w tym celu mogę wykorzystać połowę układu 74LS74, który w odpowiedniej konfiguracji właśnie zlicza co drugi impuls. No więc tak jak tutaj widzicie w iglu mogę wnieść bardzo szybko poprawkę. Więc tak jak widzicie usuwam połączenie H-Sync z wejściem CLK Vicanter. No i teraz tutaj sobie daję właśnie wyjście tego układu 74-74, natomiast na jego wejście zegarowe podaję ten wcześniejszy sygnał H-Sync. To powoduje, że teraz co drugi impuls H-Sync będzie zliczany przez Vicanter. To znaczy,
że on już teraz będzie liczył nie do 256, ale do 512. Także to rozwiązanie jest bardzo proste i wymaga także minimalnych zmian na tym moim PCB. Wystarczy przeciąć jedną ścieżkę i wyprowadzić te dwa sygnały na zewnątrz. Jedyna rzecz, co do której mam pewną wątpliwość, to zauważcie, że tutaj w tym standardzie PAL mamy podczas generowania impulsu synchronizacji pionowej taką sytuację, że musimy zliczyć 5 linii. Oczywiście, jeżeli dzielę przez 2, to mogę zliczyć albo 4, albo 6 linii, w związku z tym muszę zmienić liczbę linii przypadającą na impuls synchronizacji pionowej. Przypuszczam, że mimo wszystko to będzie działać. Monitory i telewizory są naprawdę tolerancyjne, ale to proste rozwiązanie nie podoba mi się jeszcze z kilku innych powodów. Tak jak wam wcześniej powiedziałem, tylko początkowym moim celem jest generowanie sygnałów w standardzie PAL, natomiast finalnie chciałbym przejść na sygnał w standardzie VGA. Choćby dlatego, że mamy łatwiejszy dostęp do tego typu monitorów, a przy okazji mogę uzyskać lepszą jakość obrazu i wyższą rozdzielczość. Są jeszcze inne powody, ale o tym w następnych odcinkach. No i teraz jak popatrzymy sobie na standard VGA, to zauważycie, że tu mamy oczywiście różne rozdzielczości z różnym odchylaniem pionowym. No i zobaczmy, jakie te tryby mają parametry. Zacznijmy od tego trybu o najmniejszej rozdzielczości 640 na 350 pikseli. No i tutaj jak widzimy, liczba wyświetlanych linii wynosi 449. Ten nasz licznik z prescalerem może zliczać do 512, więc wszystko byłoby ok. No jedyne, co nas niepokoi, że musimy zliczyć do 449, a już wiemy, że nie jesteśmy w stanie zliczyć do nieparzystej liczby linii, więc będziemy musieli zmienić liczbę linii na 448 albo 450. To myślę, że nie będzie najmniejszym problemem, aczkolwiek teraz zobaczcie, co się dzieje. Jeżeli ja mam 350 wyświetlanych linii obrazu, a moja karta będzie wyświetlać tylko 200, to znaczy, że ten obraz będzie wąski z bardzo szerokimi marginesami z góry i z dołu. To znaczy, że znowu aspect ratio będzie fatalny. Oczywiście mogę zwiększyć rozdzielczość pionową do 350 linii, nie ma najmniejszego problemu. No to przejdźmy do innego trybu VGA, 640 na 400 linii. Tutaj też jest nieźle, dlatego że całkowita liczba linii obrazu wynosi również 449, a więc z tym samym zastrzeżeniem, o którym mówiłem przy poprzednim trybie, bylibyśmy w stanie prawdopodobnie to wygenerować. Zauważcie, że ta rozdzielczość 640 na 400 linii jest dla nas bardzo wygodna, dlatego że z niej jest bardzo łatwo zrobić rozdzielczość 640 na 200 linii. Wystarczy, że każdą linię poziomą obrazu będziemy wyświetlać podwójnie. W tym momencie rozdzielczość pionowa nam się zmniejszy z 400 na 200 linii. Ten trik zresztą jest wykorzystywany przez karty graficzne VGA w trybie 320 na 200 pikseli. Także ten tryb gwarantuje nam prawidłowy aspect ratio. To jest bardzo ważne, żeby piksele były jak najbardziej zbliżone do kwadratów, bo w przeciwnym wypadku obraz będzie zniekształcony, albo będzie rozciągnięty w poziomie, albo skurczony w poziomie. Będzie to wyglądać dosyć kiepsko. Natomiast gdybyśmy chcieli poszaleć i zwiększyć rozdzielczość na przykład do 640 na 480 pikseli w przyszłości, no to napotkamy na kolejny problem. Zobaczcie, że tutaj całkowita liczba generowanych linii wynosi 525, czyli znowu przekraczamy możliwości naszego licznika. Po pierwsze, jest to znowu liczba nieparzysta. Po drugie, my możemy zliczać tylko do 512, w związku z tym jesteśmy 13 linii do tyłu. No i mamy kłopot. Ponieważ nie wiemy, co przyniesie przyszłość, być może będziemy chcieli zaszaleć i zwiększyć tą rozdzielczość wyświetlanego obrazu, nawet potencjalnie do jakichś rozdzielczości absurdalnych, jak na 8-bitowy mikroprocesor. W związku z tym nie chciałbym tutaj się w jakiś sposób ograniczać. Zresztą w jednym z komentarzy pojawiła się bardzo ciekawa sugestia, żeby tą kartę wyposażyć w interfejs ISA, co umożliwia włożenie go do starego PC-ta z taką magistralą i pomyślałem, że to rzeczywiście jest bardzo fajny pomysł, no więc tym bardziej być może w przyszłości będziemy chcieli uzyskać większe rozdzielczości, dlatego nie chciałbym na tym etapie wprowadzać ograniczeń technicznych, które nam uniemożliwią dalszy rozwój. Ok, to jakie mamy inne rozwiązania? Oczywiście moglibyśmy wprowadzić dłuższe liczniki, na przykład 12-bitowe. Tego typu liczniki istnieją, nawet istnieją komparatory, które są w stanie porównywać liczby na przykład 10-bitowe, więc wszystko byłoby ok, ale to spowodowałoby nie tylko dużą przebudowę tego całego mojego układu, ale jeszcze teraz musiałbym dodać kolejną pamięć, dlatego że musiałbym zapisywać 10-bitowe pozycje, a więc potrzebowałbym kolejną kostkę pamięci, łącznie miałbym 12 bitów. Robi mi się z tego pewne zamieszanie, a być może wcale nie muszę tak komplikować, ponieważ rozwiązanie mam przed oczami. Zauważcie, że te moje liczniki, zarówno H, jak i V-Sync, liczą zawsze w górę i ta kolejna wartość w komórce pamięci, z której wartość tych liczników jest porównywana, jest zawsze większa niż poprzednia. A co by było, gdyby ta kolejna wartość w komórce pamięci była mniejsza niż wartość poprzednia? W tym momencie dochodzi do takiej sytuacji, kiedy licznik ma już wartość z pewnością większą niż ta wartość znajdująca się w kolejnej komórce pamięci. W związku z tym to porównanie nigdy nie będzie prawdziwe. No, nie do końca nigdy, dlatego że ten licznik zliczy do 255, następna wartość to jest 0, a więc się przekręci i zacznie liczenie od zera. No i w tym momencie zobaczcie, co się ciekawego dzieje. Okazuje się, że całkowita liczba zliczonych linii może być znacznie większa niż 256. W szczególnych przypadkach może wynosić nawet 1024. Jest tylko jedno ograniczenie dla tej techniki, a mianowicie pomiędzy kolejnymi elementami tworzącymi
scalonego impulsu nie może być więcej niż 256 linii. I generalnie taki stan rzeczy mamy zagwarantowany dla większości trybów, z wyjątkiem tych trybów o najwyższych rozdzielczościach, kiedy mamy więcej niż 256 wyświetlanych linii. Na przykład ten tryb 640 na 350, 640 na 400 czy 640 na 480. Tam liczba wyświetlanych linii odpowiednio wynosi 350, 400 lub 480, więc w tym momencie ta metoda się nie sprawdzi, ale dla wszystkich pozostałych trybów jest ona perfekcyjnie ok. I co ważniejsze, nie wymaga ona ani żadnej zmiany w PCB, ani nawet dodania dodatkowego układu scalonego pod postacią na przykład dzielnika. No więc proste rozwiązanie już mamy. To teraz zróbmy rozwiązanie nieco bardziej skomplikowane. A dlaczego takie akurat chciałbym zastosować? Ano dlatego, że tak jak wam powiedziałem, nie wiem, co przyniesie przyszłość, może poszalejemy z tymi rozdzielczościami, no i się okaże, że będę chciał wygenerować obrazy na przykład o rozdzielczości 640 na 480 pikseli, a być może nawet większej. Kto wie? No więc spróbujmy tak zmodyfikować ten układ, żeby przy pomocy ciągle 8-bitowych liczników dało się liczyć do więcej niż 256 z rozdzielczością co do jednej linii. Wydaje się niemożliwe, no ale tylko na pozór. A zależy mi na tym, żeby utrzymać te 8-bitowe liczniki, dlatego że po pierwsze wprowadza to minimalne modyfikacje do tego mojego układu, po drugie nie muszę wymieniać komparatora z 8-bitowego na przykład na 10-bitowy, no i nie muszę dokładać tej kolejnej pamięci, która będzie musiała przechowywać w tym momencie dłuższą niż 8-bitową pozycję danego elementu synchronizacji poziomej bądź pionowej. No to powstaje tylko pytanie, jak to zrobić. Zauważcie, że ja w tym układzie zastosowałem pamięci organizacji 16 4-bitowych słów, ponieważ mam tutaj dwie takie pamięci, w związku z tym mam pamięć RAM organizacji 16 razy 8 bitów. Stąd też mogę w tej pamięci przechowywać 16 8-bitowych wartości. Do tej pory przechowywałem tylko 8, a więc wykorzystywałem połowę tej pamięci. Czyli 4 komórki, które przechowywały mi informacje o zależnościach czasowych dla synchronizacji poziomej i 4 komórki, które przechowywały informacje o zależnościach czasowych dla synchronizacji pionowej. No i w związku z tym ta maszyna stanów również miała tylko 4 kroki. No ale jak widzicie, pamięci mam 2 razy tyle, natomiast do zliczania kroków maszyny stanów wykorzystuję 2 4-bitowe liczniki, w związku z tym tych kroków też mogę mieć maksymalnie 16. No i teraz jak połączymy to wszystko w całość, to od razu widzimy rozwiązanie mojego problemu. Zauważcie, że jedynym elementem wyświetlanego obrazu, który wymaga zliczania do więcej niż 256, jest liczba aktywnie wyświetlanych linii, ponieważ ona zależy od rozdzielczości pionowej, no i dla tych wymienionych trybów wynosi od 200 do 480. Jednocześnie fazę tworzonej linii określa nam aktywne wyjście demultiplexera 139. On ma tylko 4 wyjścia, to akurat do tej pory było dla nas wystarczające, ponieważ tworzenie synchronizacji poziomej lub pionowej mogliśmy podzielić na 4 odcinki czasowe. A co gdybyśmy zwiększyli liczbę stanów naszej maszyny stanów z 4 do 8? Jeśli chodzi o pamięć, nic by się nie zmieniło, dlatego że ta nasza pamięć zawiera 16 bajtów, w związku z tym potrzebowalibyśmy 8 bajtów dla synchronizacji poziomej, 8 bajtów dla synchronizacji pionowej. W związku z tym wykorzystalibyśmy całą naszą pamięć. Oczywiście wymaga to zwiększenia liczby linii adresowych adresujących komórki pamięci z 3 do 4, ale tutaj nie ma żadnego kłopotu. Po prostu musimy tylko przepiąć kilka sygnałów. Samo zwiększenie liczby kroków jest również banalnie proste, bo jak tutaj sobie zwrócicie uwagę na ten mój licznik 74393, to zauważycie, że ta liczba kroków, które on obecnie wykonuje, czyli 4, zależy od tego, że w momencie, kiedy pojawia się aktywny stan na tym wyjściu QC, on jest później przez to moje glue logic przerzucany na wejście CLR i powoduje kasowanie licznika, więc on zaczyna zliczać ponownie od zera. No więc teraz, jeżeli tą ścieżkę przetnę i wykorzystam to QC oczywiście do adresowania mojej pamięci, natomiast sygnał resetu będzie pochodził z QD, no to w tym momencie oczywiście ten mój licznik będzie się resetował po zliczeniu do 8, a więc po 8 krokach maszyny stanu. A więc jak widzicie, te zmiany tutaj też wymagają tylko drobnej kosmetyki, no i modyfikacji kilku połączeń na PCB. No i powstał nam tylko jeszcze na końcu do rozwiązania problem demultiplexera. Ponieważ teraz nasza maszyna stanów ma 8 kroków, w związku z tym przydałby nam się większy demultiplexer, na przykład demultiplexer typu 74LS138, który jest demultiplexerem z 3 na 8. Byłby on perfekcyjny, no ale w tym momencie jeden układ scalony 139 zamieniamy na 2 demultiplexery 138, a więc zwiększamy liczbę układów scalonych. No i powstaje pytanie, czy rzeczywiście to jest niezbędne? No i oczywiście odpowiedź na to pytanie brzmi nie musimy zwiększać liczby układów scalonych, a ten demultiplexer 139 ciągle będzie perfekcyjnie ok. Jedyne tylko co musimy zrobić, to przepiąć jego linię
linie adresowe, bo zauważcie, że w tej chwili mamy co prawda 8 kroków w naszej maszynie stanów, ale stan bitu A0 możemy zupełnie zignorować. W ten sposób zmniejszamy efektywnie liczbę kroków, którą widzi demultiplexer, do 4. To z kolei powoduje, że teraz każda pozycja czasowa jest w pamięci zapisywana przez 2 bajty, a w związku z tym każda pozycja czasowa może obejmować maksymalnie 512 taktów zegara, czyli na przykład 512 linii. I to byłoby dla nas w zupełności ok, gdyby nie jeszcze jeden mały problem, który wyszedł w trakcie budowy tego układu. Tak jak wam powiedziałem na początku tej serii, monitory CRT, które były pierwotnie wykorzystywane do wyświetlania obrazu, no nie były idealnie prostokątne. To powodowało, że obraz przy brzegach był zniekształcony, a więc nie za bardzo nadawał się do wyświetlania obrazu. Stąd też twórcy komputerów wprowadzili wokół wyświetlanej części obrazu tak zwaną ramkę. Zwykle mogliśmy definiować kolor tej ramki, niemniej jednak nic na niej nie mogło być wyświetlane. Czyli tak jak tutaj widzicie, centralnie mamy wyświetlany prostokątny obraz otoczony właśnie kolorową ramką. No jak widzimy, ta ramka otacza ten nasz prostokąt z góry, z dołu, lewa i prawa. No i teraz dobrze by było wiedzieć, kiedy rozpoczyna się i kiedy kończy się jej wyświetlanie. No i tutaj projektując ten układ generatora synchronizacji przyjąłem troszeczkę błędne założenie, nie wiem skąd mi się to wzięło, że ramka jest wyświetlana w czasach front i back porch. Oczywiście tak nie jest. Ramka zachodzi na ten czas aktywnego wyświetlania obrazu. Stąd też teraz muszę naprawić ten mój błąd, no i w jaki sposób najprościej to zrobić? No ano muszę wprowadzić kolejne 2 markery czasowe, które będą mi określać początek wyświetlania ramki. Ten marker już zasadniczo mam, ponieważ to jest początek aktywnego wyświetlania linii, no i przede wszystkim koniec wyświetlania ramki i początek wyświetlania właściwego obrazu. Dokładnie to samo oczywiście muszę zrobić dla synchronizacji pionowej. Tutaj potrzebuję markery czasowe, które określają mi początek wyświetlania ramki, to już mam, i początek wyświetlania pierwszej linii, która będzie zawierać użyteczne dla mnie informacje, i to samo będzie na samym dole obrazu. Ja te markery czasowe będę potrzebował, dlatego że później układ, który będzie podawał mi dane o poszczególnych pikselach, musi wiedzieć, kiedy rozpocząć ich wyświetlanie. No i oczywiście osobny układ będzie musiał wiedzieć, kiedy wyświetlamy ramkę, dlatego żeby nadać jej właściwy kolor wybrany przez użytkownika. To będzie taki dodatkowy bajer w tej mojej karcie graficznej. Jak więc widzicie, piksele są wyświetlane wtedy, kiedy jest aktywne którekolwiek z wyjść Y3 do Y5. Z kolei ten drugi demultiplexer jest związany z tworzeniem elementów powiązanych z wyświetlaniem obrazu w pionie. No i znowu tutaj na tym wyjściu Y0 mamy wyprowadzony sygnał synchronizacji pionowej. Y1 określa nam czas back porch, Y2 do Y6 określają nam te elementy związane z aktywnym wyświetlaniem obrazu, czyli Y2 znowu wskazuje na górę ramki, aktywność Y3 do Y5 wskazuje na konieczność wyświetlania poszczególnych linii obrazu, Y6 to jest dolna część ramki, a Y7 określa nam, że jesteśmy w czasie front porch. No i jak widzicie, linię wyświetlamy w czasie, kiedy aktywne jest jedno z wyjść Y3 do Y5, co daje nam potencjalnie możliwość wyświetlania nawet 768 linii, a więc prawdopodobnie więcej niż kiedykolwiek będziemy potrzebować. No cóż, no to nadeszła ta pora, kiedy będzie trzeba troszeczkę popsuć tą piękną płytkę, no i wykonać połączenia, które zapewnią mi możliwość wykorzystania wszystkich 16 bajtów tej pamięci RAM, a co za tym idzie, dodanie także dodatkowych pozycji związanych z pozycją ramki oraz pozycji umożliwiających zwiększenie liczby wyświetlanych linii ponad 256. W tym celu będę potrzebował tą linię adresową A3 pamięci, która do tej pory była połączona z masą, w związku z tym usuwam to połączenie, dodaję do magistrali ten dodatkowy sygnał A3. No i jak widzicie, dobrze się składa, bo jeszcze mam drugą niewykorzystaną połowę tego multiplexera 153, a więc ją teraz wykorzystam właśnie do multiplexowania tej linii A3. Także tutaj na tym rysunku PCB widzimy połączenia, które musimy usunąć, ponieważ musimy uwolnić tą nóżkę A3 od masy, no i wykonać nowe połączenia z multiplexerem. No i tak jak tutaj widzicie na rzeczywistej płytce, na szczęście ten pin nie jest dookoła oblany masą, tylko jest z nią połączony przy pomocy takich 4 połączeń, w związku z tym ja je spróbuję teraz usunąć przy pomocy nożyka do tapet, niestety nie mam dremelka. Także na jednej drugiej kostce pamięci usuwam połączenia tego pinu z masą. No efekt końcowy jest taki, jak tutaj widzicie, moim zdaniem całkiem niezły, a w każdym razie mógł być o wiele gorszy, ponieważ do tego pinu A3 muszę mieć dostęp także od strony mikroprocesora, który będzie programował tą pamięć. W związku z tym wyprowadzam sobie tą linię adresową A3 na jeden z niewykorzystanych pinów tego mojego złącza na płytce. Tutaj jak widzicie na rysunku PCB znowu mam podpowiedź, gdzie mam te połączenie wykonać. No i teraz pozostaje ta brudna robota, czyli wykonać fizycznie te połączenia. No i tak jak widzicie, ten zielony przewód to jest wcześniej wykonane połączenie sygnału reset. No i tutaj mam tym białym przewodem wykonane 2 połączenia pinów
liczników A3 pamięci 219 z multiplexerem, no i później połączenie kolejnych wejść multiplexera z niewykorzystanym pinem złącza, dzięki czemu na ten pin będę mógł później podać sygnał A3 z mikrokontrolera. No to teraz czas na kolejną modyfikację, tym razem liczników określających stan maszyny stanu, generującej odchylanie poziome oraz pionowe. W tym celu musimy przerwać połączenia pomiędzy pinem QC a sygnałem resetującym liczniki 590, dlatego że teraz ten reset będzie pochodził z pinu QD, a więc będzie aktywny wtedy, kiedy każdy z tych liczników doliczy do wartości 8. Więc przerywanie ścieżek nie jest najmniejszym problemem. Na tym PCB widzimy, gdzie te ścieżki biegną, w związku z tym możemy sobie wybrać optymalne miejsce, w którym przerwiemy te ścieżki. No i oczywiście musimy wykonać nowe połączenia pomiędzy układem resetującym liczniki, a tym razem pinami QD obydwu liczników. Także tak jak widzicie, ja sobie przerwałem te ścieżki, z tym nie było problemu, no i wykonałem nowe połączenia przy pomocy przewodu do tych pinów QD. Powinno to działać, chociaż nie wygląda to pięknie. No to teraz w kolejnym kroku te uwolnione wyjścia QC liczników muszę podać na multiplexer, dlatego że teraz one będą mi zapodawać adres A3 dla pamięci, więc wykonuję te brakujące połączenia i przy okazji wykonam jeszcze jedną modyfikację. Ona nie jest niezbędna, ale troszeczkę mi ułatwi życie. Mianowicie muszę na wyjściu tego drugiego multiplexera zamienić linie adresowe A3 i A2. Dlaczego? Bo jeżeli tego nie zrobię, to w tym momencie adresacja komórek pamięci będzie cokolwiek dziwna. Będzie to wyglądać w ten sposób, że będę miał najpierw 4 komórki zawierające pozycję impulsu synchronizacji poziomej, później 4 komórki zawierające pozycję impulsu synchronizacji pionowej, później znowu 4 komórki zawierające pozycję impulsu synchronizacji poziomej i 4 komórki zawierające pozycję impulsu synchronizacji pionowej. Ja nie chciałbym, żeby to tak dziwnie wyglądało, w związku z tym zamieniam te linie A3 z A2 i dzięki temu ta adresacja będzie wyglądać w ten sposób, że pozycję 0,7 to będzie 8 komórek odpowiedzialnych za poszczególne pozycje impulsu synchronizacji poziomej, a kolejne 8 komórek to będą komórki zawierające pozycje związane z impulsem odchylania pionowego. Także jak widzicie, poprzecinałem kolejne ścieżki, wykonałem kolejne połączenia drutowe. Ta płytka wygląda coraz bardziej ciekawie, no ale co zrobić? No to możemy przejść do kolejnego etapu. No i teraz mnie czeka trochę więcej zmian, dlatego że ten demultiplexer 139 wymienię na 2 demultiplexery 138, a więc demultiplexery 3x8 i dodatkowo jeszcze będę potrzebował troszeczkę bramek logicznych po to, żeby pewne sygnały połączyć razem. Więc ten pierwszy element, usunięcie tego demultiplexera 139 nie jest problemem, wyciągam go po prostu z podstawki. No i teraz te linie adresowe A0, A2 pochodzące z wyjść liczników wyprowadzę sobie znowu na te wolne pozycje mojego złącza. W efekcie potrzebuję wykonać 6 dodatkowych połączeń, 3 dla adresu związanego z odchylaniem poziomym i 3 dla adresu związanego z odchylaniem pionowym. Także tak jak tutaj widzicie, wykonałem te wszystkie połączenia, to już chyba wszystkie modyfikacje dotyczące mojej płytki, wyszło ich całkiem niemało. To teraz już poza tą płytką dodam sobie 2 demultiplexery 138. Tak jak widzicie, one zastępują te wcześniejsze demultiplexery 139, dlatego że będę potrzebował teraz dekodować 3 linie adresowe, a nie 2. Stąd też potrzebuję demultiplexer z 3x8. No to pozostaje nam tylko jeszcze sprawdzić, czy po tych wszystkich modyfikacjach układ działa prawidłowo. Ponieważ ja już sobie tutaj wpisałem wartości odpowiadające prawidłowym timingom dla linii w standardzie PAL, w związku z tym rzućmy sobie okiem tutaj na oscyloskop, żeby sprawdzić, czy te timingi nam się zgadzają. No i widzicie, że rzeczywiście czas trwania linii wynosi około 64 mikrosekundy, czyli dokładnie tyle, ile powinien. Czas aktywnego wyświetlania linii wynosi około 52 mikrosekundy, czyli tutaj nam się też wszystko zgadza. Oczywiście w tym czasie 52 mikrosekundy mamy wyświetlaną ramkę oraz obszar, w którym wyświetlamy piksele. No jak widzicie, dla tych moich timingów ten czas wyświetlania pikseli to jest około 40 mikrosekund. Ja to oczywiście będę mógł zmienić. Ta reszta tego czasu, czyli 12 mikrosekund, to jest czas wyświetlania lewego i prawego brzegu ramki, czyli wszystko nam się z grubsza zgadza. Ja sobie tutaj jeszcze zmierzyłem backport i też wszystko jest ok. Natomiast tutaj jeszcze chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na jedną rzecz, mianowicie na tych oscylogramach pojawiają się takie glicze, takie krótkie szpilki ujemne. Zastanawiam się, co to jest i ja sobie powiększę ten fragment obrazu, w którym te szpilki się pojawiają. I jak tutaj sobie zmienię oś czasu, to widzicie, że to są takie ujemne impulsy, które mają czas trwania około 20 nanosekund. Oczywiście tutaj na tym oscylogramie tego nie widać może bardzo wyraźnie, ale to wynika z tego, że jak widzieliście na zdjęciu, ja mam olbrzymią pętlę masy, w związku z tym to, co widzę na oscyloskopie, jest mocno zniekształcone, ale najprawdopodobniej to są krótkie impulsy ujemne o czasie trwania około 20 nanosekund. No i tutaj taka zagadka, co to może być? Może macie jakieś pomysły, skąd one się biorą i czego są wynikiem? Ponieważ one się pojawiają na wszystkich wyjściach demultiplexerów, zarówno tego demultiplexera, który jest odpowiedzialny za tworzenie elementów linii, jak i synchronizację
stabilizacji pionowej. W związku z tym zastanawiam się, na ile tego typu glicze mogą później wpływać na jakość obrazu, czy też stabilność pracy innych elementów elektronicznych w tej mojej karcie graficznej. W związku z tym wolałbym je wyeliminować, ale żeby je wyeliminować, muszę wiedzieć, skąd one się biorą. Czy to są po prostu zakłócenia, przesłuchy pomiędzy kanałami, a może jest to coś innego? Dajcie mi koniecznie znać, jakie macie pomysły, koncepcje. Spróbujemy je sprawdzić w kolejnym odcinku. Ja, bawiąc się timingami poszczególnych elementów tworzonej linii, zauważyłem jeszcze jeden ciekawy błąd, który zresztą chcę wam tutaj pokazać. Zobaczcie, odpaliłem sobie Microchip Studio w tym trybie właśnie debuggera. Dzięki temu mogę modyfikować wartości zmiennych i mam tutaj taką zmienną state, której wartość mogę modyfikować, a jej wartość z kolei określa mi, jaką funkcję wywołam w tym moim programie. I dzięki temu, debugując program, mam wpływ na wykonywanie tego programu i funkcje, które są wywoływane. Ja na razie będę wykorzystywał tą funkcję numer 6, a więc funkcję, która ładuje nowe wartości do pamięci RAM, przechowującej pozycję timingów tworzonej linii. No i jak widzicie tutaj na podglądzie mam tą tablicę hvsync, która przechowuje te wartości i one później są przekopiowywane do tej pamięci RAM. A więc za każdym razem, jak odpalę sobie ten program, tutaj mam przy okazji pułapkę ustawioną, to nowe wartości do tej pamięci RAM są wpisywane. Dzięki temu mogę modyfikować te wartości i jednocześnie na oscyloskopie sobie podglądać skutki tych modyfikacji. No i wszystko jest ok do momentu, kiedy na tej pozycji trzeciej nie zamienię wartości 6 na wartość 5. Zobaczcie wtedy, co się dzieje na tym oscylogramie. Nagle widzimy, że tworzona linia w sposób okropny się wydłuża i ten impuls związany z trzecią pozycją jest jakiś szczególnie długi. Coś tu jest nie tak, prawda? Bardzo podobne zachowanie obserwuję, jeżeli wpiszę na tej pozycji wartość 4, a więc taką wartość, jaka jest na poprzedniej pozycji numer 2. I to nam powinno nasunąć pewne podejrzenia. Tak jak wam wcześniej już mówiłem, jeżeli kolejny element tablicy ma wartość taką samą lub mniejszą jak poprzedni, to w tym momencie niemożliwe jest porównanie i ten licznik musi się przekręcić, a więc liczyć do 256 i zacząć liczyć od nowa, aż ponownie osiągnie pozycję, która da prawdziwą wartość porównania. Ale w przypadku wartości o 1 większej wszystko powinno być ok, prawda? A najwyraźniej nie jest. Także ja sobie odpalę symulator, żeby sprawdzić, czy podobne zachowanie tego układu da się także zaobserwować w symulatorze. W analizatorze logicznym sprawdzę sobie, jak wyglądają generowane impulsy w sytuacji, kiedy wartość wskazywana przez komórkę pamięci jest równa wartości licznika. No i tak jak tutaj widzicie, na chwilę generowany jest wysoki stan tego sygnału above, co z kolei powoduje zmianę stanu wyjścia zatrzasku, a to z kolei generuje zmianę stanu sygnału memckh, a te zmiany stanu sygnału memckh są z kolei zliczane przez licznik, co powoduje przejście do kolejnej pozycji maszyny stanów. Czyli jak widzimy normalnie, wszystko działa poprawnie, no to teraz spróbujmy zobaczyć, jak wygląda zachowanie tego układu w sytuacji, kiedy kolejne porównania następują tuż po sobie. Więc tak jak widzicie, zmieniam w tej tabeli wartość 8 na 5, a więc będziemy mieli dwa porównania przy stanie licznika wynoszącym 4, a następnie 5. No to włączam sobie symulację i zobaczmy, jak teraz wyglądają te przebiegi. No więc przechodzimy kilka kroków symulacji i rzeczywiście widzicie, że ten sygnał above zachowuje się poprawnie. Za każdym razem, kiedy wartość licznika jest równa wartości wybranej komórki pamięci, stan tego sygnału przechodzi na wysoki. A więc tu wszystko jest ok, a teraz zobaczmy, jak wygląda stan tego sygnału memckh. Jak widzimy, po tym pierwszym poprawnym porównaniu stan tego sygnału zmienia się na wysoki, a następnie utrzymuje się poziom wysoki tego sygnału przez kilka kolejnych okresów zegara, między innymi w trakcie ponownej aktywacji tego sygnału above. To powoduje, że oczywiście ten kolejny sygnał above nie może już zmienić stanu przerzutnika na wysoki, ponieważ ten stan już jest wysoki, w związku z tym jest zgubiony, co potwierdza identyczne zachowanie się tego naszego układu w symulacji, jak i w rzeczywistości, a więc potwierdza to istnienie problemu. Jak widzimy obecnie, stan tego przerzutnika możemy wyzerować dopiero poprzez zatrzaśnięcie stanu niskiego na tym wejściu D przy kolejnym impulsie sygnału CLK-DIV2. Natomiast, żeby to wszystko działało, musimy wyzerować ten przerzutnik znacznie wcześniej. No w związku z tym musimy wprowadzić pewne drobne zmiany do tego naszego układu. I najprościej osiągniemy to, wprowadzając negację tego sygnału CLK-DIV2 na wejście zerujące licznika. Co okres tego zegara licznik będzie zerowany, co daje mu szansę zarejestrowania kolejnego poprawnego impulsu above. No więc tak jak widzicie tutaj na tej symulacji sobie wprowadzam konieczne zmiany, one są bardzo niewielkie. Odpalam symulację, dochodzę do tego punktu, kiedy następuje dwukrotne poprawne porównanie, no i zobaczcie, że rzeczywiście za każdym razem ten przerzutnik mi się poprawnie zeruje. No i w tym momencie zliczane już są poprawnie obydwa impulsy. A więc układ powinien już poprawnie działać. No to została mi tylko implementacja
tej zmiany w tej części elektronicznej układu. No i tutaj tylko mała uwaga. W mojej symulacji aktywny stan tego sygnału above jest wysoki, podczas kiedy w rzeczywistym układzie aktywny stan tego sygnału jest niski. W związku z tym muszę tu wprowadzić pewne zmiany, a mianowicie zamiast resetować stan tego przerzutnika, będę go ustawiał. W związku z tym domyślnym stanem tego przerzutnika jest stan wysoki, natomiast stanem aktywnym jest stan niski. No i to tutaj znajduje odzwierciedlenie w tym, że łączę ten sygnał memclk przez 2 do wejścia set, a nie do wejścia reset. No i teraz musimy jeszcze tylko wykonać niezbędne zmiany na PCB, co oczywiście zwiększy mi drutologię. Tym razem niestety ścieżki, które muszę przeciąć, leżą na górnej części PCB. Na szczęście one są ciągle dostępne, a więc wyciągam jeden z tych układów 74 z podstawki, ponieważ akurat pod nim biegną te niezbędne do przecięcia ścieżki. Przecinam je. Sprawdzam jeszcze miernikiem, czy rzeczywiście to połączenie zniknęło. No i rzeczywiście tego połączenia nie ma. Pozostaje mi wobec tego jeszcze tylko sprawdzenie, czy te nowo wykonane połączenia są poprawne, czyli czy dostarczam na to wejście set sygnał memclk przez 2. No i rzeczywiście miernik mi pokazuje, że wszystko jest ok. Wkładam z powrotem do podstawki ten układ scalony. Wobec tego mogę teraz sprawdzić, czy ten układ już będzie działał poprawnie i będzie zliczał poprawnie impulsy leżące tuż po sobie. A więc jak widzicie, odpalam sobie debugger, zatrzymuję wykonywanie programu przed tą instrukcją switch, rozwijam sobie tabelę zawierającą informacje o pozycjach poszczególnych impulsów, no i teraz modyfikując wartości w tej tabeli będę mógł sobie jednocześnie na oscyloskopie sprawdzać efekty tych modyfikacji. A więc jak widzicie, wyjściowo układ działa poprawnie, czyli moje modyfikacje go nie zepsuły, no to teraz zmieńmy tą wartość 8 na wartość 5, a więc będziemy mieli dwie wartości następujące tuż po sobie, czyli wartości 4 i 5 i zobaczmy, jak to wpłynie na oscylogram. No jak widzimy, odpowiedni impuls się proporcjonalnie skrócił, ale wszystko działa poprawnie, czyli ten nasz fix wydaje się, że działa. To, żeby się upewnić, że wszystko jest ok, wpiszę następujące po sobie wartości jeszcze na inne dwie pozycje w tej tabeli, mianowicie na pozycję drugą i trzecią, no i tutaj mam wartości 2, 3, no i jak widzicie na oscylogramie też ten impuls się proporcjonalnie skrócił, ale wszystko działa poprawnie. A więc ta drobna modyfikacja zadziałała i naprawiła nasz układ. A więc teraz, kiedy mamy na kolejnych pozycjach tabeli wartości różniące się zaledwie o 1, nasz układ ciągle będzie działał poprawnie. Zauważcie, że taki sam fix mógłbym zrobić dla elementów związanych z odchylaniem pionowym, ale nie jest to potrzebne, dlatego że nawet jeżeli kolejne pozycje związane z odchylaniem pionowym będą wartościami leżącymi tuż po sobie, to nie będzie to stanowiło problemu, dlatego że w międzyczasie ten przerzutnik i tak się wyzeruje, dlatego że i tak w międzyczasie nastąpi co najmniej kilka, jak nie kilkanaście aktywnych impulsów sygnału memclk, które wyzerują nam ten przerzutnik. No ale po naszych wcześniejszych doświadczeniach wypadałoby jeszcze sprawdzić, czy rzeczywiście ten generator odchylania pionowego działa poprawnie. W związku z tym ja sobie tutaj podłączam oscyloskop pod wyjście tego drugiego demultiplexera po to, żeby sprawdzić, czy te wszystkie sygnały generowane z poszczególnymi elementami odchylania pionowego są poprawne. No i na pierwszy rzut oka jest znowu jakiś kolejny problem. Zobaczcie, że coś tutaj jest generowane, ale generalnie jak popatrzę sobie na przykład na VSync, to zobaczcie, że mam go co 43 milisekundy, mimo że te parametry, które wpisałem do tablicy, powinny spowodować jego wygenerowanie co około 20 milisekund. A więc tutaj już mam pierwszą niezgodność. No i jak sobie popatrzałem także na inne kanały, to też coś mi tutaj nie do końca działa. No więc oczywiście pierwsza moja myśl jest taka, że przy tych wszystkich przeróbkach na PCB popełniłem gdzieś błąd, no i robiąc te wszystkie dziwne połączenia, przy okazji uszkodziłem jakiś element związany z generowaniem impulsu odchylania pionowego. To jest akurat dosyć proste do sprawdzenia, ponieważ na ten licznik 590, który jest związany z generowaniem impulsu odchylania pionowego, podaje po prostu generowany impuls odchylania poziomego. On po prostu zlicza linię. W związku z tym to połączenie mogę sobie tutaj rozpiąć i na to wejście taktujące licznika 590 mogę po prostu podać ten sam sygnał memclk, co spowoduje, że powinienem uzyskać przebiegi podobne jak przy odchylaniu poziomym. No i zobaczcie, że tym razem wszystko działa poprawnie. Ja sobie tutaj podłączyłem sondy oscyloskopowe pod MCLK oraz wyjścia 1 i 2 demultiplexera. No i widzicie, że te generowane impulsy wydają się być zupełnie poprawne. Dodatkowo podłączyłem czwarty kanał pod wyjście VPulse, czyli to wyjście taktujące licznik. Dodatkowo do tej tabeli określającej położenie poszczególnych elementów impulsu synchronizacji pionowej wprowadziłem takie wartości, ażeby łatwo je było rozpoznać tutaj na oscylogramie. No i widzicie, że wszystko gra, wszystko jest ok, a więc ten układ generatora odchylania pionowego działa zupełnie poprawnie. A dokładniej działa zupełnie poprawnie, jeżeli na to wejście taktujące licznika wprowadzimy na przykład zegar MCLK albo jego negację, bo to też przy okazji sprawdziłem. Natomiast działa zupełnie niepoprawnie, jeżeli wprowadzimy na to wejście taktujące wyjście na przykład z demultiplexera. I na tym wyjściu H-Sync z demultiplexera widzimy te charakterystyczne glicze, o których wam wcześniej mówiłem. No i być może to one są powodem niepoprawnego zliczania impulsów. Żeby sprawdzić tą hipotezę, pomyślałem, że zrobię jeszcze jedną prostą rzecz. A mianowicie na to wejście licznika synchronizacji pionowej
pionowej podam impulsy, które są pozbawione tych gliczy, a więc na przykład impulsy wygenerowane przez mojego AVR-a. W tym celu lekko zmodyfikowałem ten mój program testowy. Jak widzicie, dodałem tutaj taką kolejną pozycję, która się nazywa Clock Toggle. Jej zadaniem jest wygenerowanie pojedynczego impulsu, który podam właśnie na ten licznik synchronizacji pionowej, no i odczekanie chwili po to, żeby te impulsy nie były specjalnie częste, żeby nie doszło do aliasingu pomiędzy tymi impulsami generowanymi przez AVR, a na przykład sygnałem MCLK, który z kolei steruje zatrzaskiwaniem informacji z komparatora. I to jest ok, dlatego że na wejście zliczające impulsy związane z synchronizacją poziomą podaje sygnał main clock podzielony przez 8, natomiast na to wejście licznika związanego z synchronizacją pionową będę podawał normalnie impulsy powstające na skutek zakończenia kreślenia linii, czyli impulsy odchylania poziomego. One występują z częstotliwością około 15 kHz, a w przypadku standardu VGA 31 kHz, a więc ta częstotliwość jest znacznie niższa niż częstotliwość głównego zegara Pixel Clock. Ja sobie do tej tabeli określającej położenie poszczególnych części tego impulsu synchronizacji pionowej wpisałem kolejne wartości po to, żeby mi to było łatwiej zobaczyć na oscyloskopie. No i zobaczcie, że tym razem wszystko działa. To zliczanie odbywa się absolutnie poprawnie. A więc wydaje się, że przyczyną wcześniejszego niedziałania tego układu były nieprawidłowe szpilki, które pojawiały się w tym impulsie synchronizacji poziomej na wyjściu demultiplexera. No więc musimy im jakoś zapobiec, no ale żeby to zrobić, musimy się w ogóle domyśleć, skąd one się biorą. Także pamiętajcie o tej mojej zagadce, skąd się biorą te glicze. Może macie jakieś pomysły i mi pomożecie. Koniecznie napiszcie o tym w komentarzach. No i oczywiście, jak już wymyślimy, skąd one się biorą, to też napiszcie, jak im zapobiegać. Ponieważ już tradycyjnie ten odcinek, podobnie jak poprzednie, zrobił się nieprzyzwoicie długi, więc na tym na razie zakończę, a w kolejnym odcinku mam nadzieję, że uda nam się pokonać wszystkie problemy, no i zbudować w pełni funkcjonalny układ generatora synchronizacji. A więc do zobaczenia.